Tajskie miasto Bandung znajduje się zaledwie 2,5 godziny jazdy na południowy wschód od Dżakarty. W czasach kolonialnych było ulubionym kurortem zamożnych plantatorów herbaty i kawy. Słuchajcie, jaki trauma. Sypkiły, mugiła. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to było krew, czy to było siku, czy to było sranie. Chciałam się po prostu wymiotować. Dzień dobry, dzisiaj rodzina w Tropika znajduje się w Bandung. I tutaj właśnie będziemy odwiedzać Orchid Forest. To jest prawdopodobnie przepiękne i naturalne miejsca, więc zapraszamy razem z nami. Skasują bardzo drogo dla turystów, bo wyjście dla ludzi stąd kosztuje około 20 000 i dla nas kosztuje 100 000 od osoby i nie ma żadnej zniżki dla dziecka ani nic. No? To od razu na dzień dobry. Dawaj, dawaj, Diego, twardo! Zobaczcie tu, jakie widoczki. Super. Dzisiaj będziemy poznać drugie bardzo fajne miejsce tutaj w Bandung i dla Was odpowiada nasz guia Lian. Ian, hello. We are to floating market. This place attraction for water and spaces for kids, and this is many food traditional and original food. Yeah. Super, słuchajcie, w ogóle jest tak, to jest bardzo oryginalne i charakterystyczne miejsce, bo tutaj jest taki market wodny, to na wodę jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, bardzo dużo i dobre, tradycjonalne jedzenie tutaj w tego okolicy i zapraszamy razem z nami. Dziękuję, Lian. Gracias, thank you so much. Terima kasih. Wołowe mięso grillowane na patyczku. Pyszne. Główne te ulice sprzedają takie tradycyjne jedzenie. Patent jest taki. Oni nie skasują pieniądze od razu na miejscu. Oni wysyłają się do jakieś małe stanowisko, o które wymieniają swoje pieniądze, ale od razu doliczą się za to, że jesteś turystów, że jesteś lokalny, nie wiem jak to działa, odliczą się do ten pieniądze podstawowe, które oni mają cenę i jeszcze 10% podatek do góry, no nie? To jak musisz zapłacić 25 000 za jeden drink, no to zapłacisz 27,5. To jest liść, który jest w takiej panierce. Ciasto z duriana. Bardzo dużo ludzi mówi o ten owoc, że nie ma dobry zapach, ale się smakuje bardzo dobrze, no nie? Ale to nie jest owoc, tylko ciasto. Nie, ale i tak ten ciasto ma taki zapach jak skarpety. Tak? Delikatnie. Posłuchaj. No. Jak skarpety. Aż tak śmierdzi dla mnie, normalnie. To jest taka banana, o której oni zrobią i w środku jest czekoladę, jest ser i po prostu to wygląda bardzo fajnie. Też nie kosztuje za dużo, bo kosztuje 55 000 z tego. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, oni mają tutaj różne rodzajów miodów i to bardzo mi się podoba, bo jest truskawkowy miód, ale co, pani mówi, że ten miód jest bardzo dobrze dla mężczyzna, dla potencji. Słuchajcie, to więc jak chcesz mieć zadowolone żony, musisz taki miód kupić. I oni mówią, że oni są producentem różnych rodzajów miodów, no to mają taki malutki testery w różnych... how much is this? 50? 50. 50. 50. And this tree, yes?
No, one bottle. One. To taka naturalna Viagra. Tak, naturalna wiara. From Indonesia. Viagra z Indonezji. I to jest ta, która mi najbardziej podobało, bo jest truskawkowa, no nie, i ma super smak. Mąż nie ma żadnych problemów, więc muszę kupić truskawkowa. It's from Indonesia, from Bandung in here. We always produce every day. It's fresh from the oven. Very hot. Very hot. Only in here, inside banana. Jesteśmy w Azji, Afryka, zapraszamy! Coś pikantny? Tutaj są takie strefy, które przedstawiają tradycyjne miejsca z różnych państw. Jest Korea, są Indie, jest Japonia. Teraz jesteśmy właśnie w takim miejscu, które przedstawia koreańską tradycyjną wioskę. Kałach Putih to jezioro kraterowe położone około 50 km na południe od Bandung. Jest to jeden z dwóch kraterów tworzących górę Patucha, wulkan, który nie był aktywny od około 1600 roku. Z tyłu za mną jest piękna niebieska woda, a kolor tej wody zależy od tego, jaki jest poziom nasycenia siarki. Teraz akurat zdjąłem maskę, ale tutaj bardzo mocno czuć siarkę. Tak mocno, że aż nawet zatyka, ciężko jest oddychać. Zobaczcie, wszystko zostało wypłukane przez kwaśną wodę z tego jeziora, a kolor żółty pokazuje, jak dużo tutaj jest siarki. Coś pięknego. Naprawdę warto tu przyjechać. Idziemy teraz pod górę, takim kamienistą drogą, zobaczyć, jak wygląda to jezioro z góry. Jesteśmy 2276 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, jaki tu jest widok. Słuchajcie, jesteśmy na najdłuższym moście wiszącym w Azji. I zaraz Jenny chyba zrobi kupę po prostu, bo bardzo się boi wysokości. Jak? Źle bardzo. Jak? Bardzo źle. Nie jest tak źle. Jest bardzo źle. Boisz się? Haha. Zobacz Diego, jak biegnie, zobacz. Ja cię boję. Ja nie lubię wysokości. Dasz radę. Nie jest tak źle. Jest bardzo źle, ja nie lubię wysokości. Jakie to jest wysoko, ja pierniczę. Zobacz Diego, jak biega. Bo on jest taki świra, ja się boję. No bo ja się boję, kurde, no daj spokój. Jakby tutaj miała zaraz skakać z tego mostu. Oj, Nie patrz w dół, nie patrz w dół. aż boli mi głowa, pęknie głowa już. Zobaczcie, tutaj są chyba jakieś źródła wulkaniczne. Ciepłe źródła, więc może się wykąpię. Zobaczcie, tutaj tak się siada i można sobie pojechać i zobaczyć cały piękny widok. To będzie dopiero akcja. Hello! Wydaje mi się, że tutaj są jakieś źródła wulkaniczne, więc może skuszę się na jakąś kąpiel, bo wydaje mi się, że ta woda będzie ciepła. Ciepła woda, co? Mówiłem, że to jest ciepła woda, bo to jest źródło z wulkanu. Ja tu wchodzę. Nie ma bata.
Ale bardzo ciepła jest, Diego. Bardzo ciepło. Słuchajcie, ta woda jest tak cieplutka, tak jak myślałem, woda prosto tutaj z wulkanicznych źródeł. Ale naprawdę super, super. Warto się kąpać w Indonezji w takiej wulkanicznej wodzie. Jest cieplutka jak w piecu. W Indonezji znajduje się ponad 400 wulkanów, z czego 150 jest wciąż aktywnych. Kraj ten leży w pacyficznym pierścieniu ognia i tektonicznie Indonezja jest bardzo niestabilna. To właśnie na tym archipelagu doszło do 2 największych wybuchów w czasach współczesnych. Tutaj dzisiaj degustujemy buntur lekor. Tak? Ekor buntut. Ekor buntur. Yeah. I to jest ogon krowy. Ale słuchajcie, to wygląda świetnie. Spróbujemy, jak to smakuje. Super. Pikantne? A jak smakuje wołowina? Bardzo dobre. typowa Jak wołowina z sosu barbecue. Zapomniałam powiedzieć no spicy. Super, słuchajcie. Tutaj mamy pisang goreng, zielona banana smażona. Jeszcze dodatkowo mamy taki bulion, który bardzo mi przypomina na rosół, ale jest bardzo dobrze przeprawiony i jest super, super smaczny. This buntut, the language is Sunda. Indonesia language is ekor. Ekor is mean tail. Tail from cow is like that. Yeah, thank you. very popular here. Yeah, popular. Very popular. Tradycjonal, jest? Yes, traditional. Za takie jedzenia w bardzo dobrej restauracji jeszcze brakuje ryż dla małego, który sam mówiłam, tradycyjny ryż indonezyjski i jedzenia z nasze przewodnik. To wszystko nas kosztowało 95 zł. Jedzenia razem z picia. Tutaj w tych rejonach jest dosyć zimno, jest to rejon górski, nie jest tak gorąco jak w Dżakarcie, więc warto się napić czegoś ciepłego, a napijemy się teraz herbatki tradycjonalnej z Indonezji. Zobaczymy, jak smakuje. Dobra, ale strasznie słodka, strasznie. Przyjechaliśmy do hostelu. Słuchajcie, jaki trauma. Nie było jeden miejsce w tej pokoju, które nie było brudne. Sypkiły, mugiły, powszel miało takie plamy, ogromne plamy. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to było krew, czy to było siku, czy to było sranie, czy to jest pokój przygotowany do kościoła. Mówi tak. Ja w moim życiu nie widziałam żadne miejsce w gorszym stanie. Chciałam się po prostu wymiotować. I ja byłam tak zdenerwowana, że mówiłam do niego, daj mi mój paszport. I mówiłam do ten taksówka, nie idź do żadnego miejsca, bo my wracamy z tobą. Musimy z tobą uciekać jak najszybciej. Musimy szukać kolejny pokój, bo ja tutaj ani 1 sekunda nie będę spał, ani 1 sekunda nie zatrzymam się tutaj. Mówiliśmy do taksówka, proszę szukać dla nas jeden miejsca, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jaki standard, ale się było czyste. Przyjechaliśmy tam na ten drugi hostel i nos kosztował 650 000 rupiah sano. Słuchajcie, to jest około 95 zł. Na ten drugi hostel gość mi mówił, no zobacz, tutaj jest fajne miejsce, jest czysto, a ja patrzyłam tam dookoła i mówiłam, aha, trochę lepiej niż potrzebny, ale taki sam. Kuszu poszel był masakrycznie brudny. Ja musiałam iść do lobby i prosić o zmianę ten poszelu. A on mi powiedział, nie, ten chłopak, który zmieni poszel już nie ma. Ja mówię do niego, daj mi poszel, ja sama zmienię. Ja tutaj nie będę spał z tym poszelu, poproszę. Był taki firanek na okna, który powinno być białe i to miało taki kolor mocno czekoladowy. Od tyle kuszu przez tyle lat na ścianach łazience taki grzyb, słuchajcie, czarny. Pokazują się piękne zdjęcia, a tak naprawdę kiedy dojeżdżacie do miejsca, to jest dramat. Teraz zamieszkaliśmy w takim bloku mieszkalnym, osiedlowym na 16 piętrze, a pięter jest 23. Wszyscy z tego osiedla mają swój własny basen. Taka ciekawostka, że nikt tutaj pralki nie posiada w domu. Wszyscy piorą w osiedlowej pralni. 35 000 rupii, czyli 10 zł. Wyprasowane, wyprane ubranka elegancko. Zobaczcie, jaki mamy tutaj widok z okna. Stop narkomanom, stop prostytucji. Smakujemy dzisiaj różne trzesze od ten bardzo stara i dobra piekarnia. To są bardzo tradycjonalne ciasto
Takie ciasto, które jest robione przez kwiatek niebieski. Mam nadzieję, że nie zatrujemy się. Przyjechaliśmy dzisiaj na basen, żeby Diego mógł się wykąpać. Siemanko, jest fajna woda, wpadajcie. Zobaczcie, Diego ma cały basen dla siebie. Co ja mam to teraz wygrzebać palcem? O Jezu, to jest jakaś galaretka w ogóle. Zobaczcie, to jest jakaś taka galaretka. Smakuje jak taki kisiel. Nie jest to słodkie jakoś specjalnie. Naleśnik. Zielona herbata i mleko kokosowe zrobione. O, to będzie dobre. To jest po prostu pyszne. Na razie najlepsze. Ciasto zrobione z kwiatek niebieski. To jest taki, jak placki, takie jak u nas ziemniaczane się robi. Taki coś tego typu. Taki placuszek. Takie lalki są tradycjonalne, robione tutaj z Bandung. Jak jest nowe, już świeżo wykonane, to ma bardzo jasny kolor, jak biały. Ale jak już lata zaczynają chodzić, no to on się robi troszeczkę brązowy. I znów odwiedzamy lokalny street food. Jak zwykle, jedzenie pewnie będzie bardzo pyszne. O, zobaczcie jaki kawał mięcha. Te nazwy w ogóle nic mi nie mówią, ale wyglądają bardzo przyzwoicie. Zamówiłem danie, które nazywa się Sikong Fan. Przekonało mnie to, że ma krewetki, a ja po prostu uwielbiam krewetki, więc biorę to w ciemno. Krewetek nie ma tutaj za dużo. Dobrze przysmażone, tylko bardzo mało krewetek, bardzo mało. Zawiodłem się, to jest Azja, powinno być więcej krewetek. Praktycznie w tym daniu były tylko 3 krewetki. To 2 były w takim razie, bo Diego zjadł 2. Wygląda jak skóra jakiegoś kurczaka albo świni. Patrzcie, ona wygrała tym razem, no same krewetki ma. Za 3 dania razem z kokos, bio same krewetki plus makaron smażony z krewetkami i różne inne rzeczy. Dla Michała zapłaciliśmy 55 zł. Zobaczcie, to się gotuje, takie kuleczki. Tutaj mamy takie sosy różne. Pewnie większość jest ostra. Zobaczcie, mi to wrzuca po prostu do takiego sosu. Mam nadzieję, że ten sos nie będzie ostry. This is not spicy. Not spicy? This not spicy? No. Okay, no problem. Terima kasih. This is name Ronde Jahe. Rondi? Ronde Jahe. Rondi jahe. Ronde Jahe. Jahe. Yeah. Okej. Trzeba posmakować tej zupki. Zobaczymy jak smakuje. Tradycjonalna zupka. Pachnie bardzo imbirem. Zobaczymy jak te kluseczki. Takie polskie kluski. A zupa jest bardzo mocno odczuwalna imbirem. Bardzo mocno czuć w zupie imbir. Bardzo. Porównałbym to takiej zupy imbirowej z polskimi małymi kluseczkami. Ale bardzo rozgrzewająca. Czuć bardzo mocno imbir. Bardzo mocno. Jak ktoś nie lubi imbiru, to nie da rady tego zjeść. Ja lubię imbir, więc spoko. Fajnie. To tak na pożegnanie z Bandung. Takim tradycjonalnym akcentem. Wstawaj, Diego. Halo. Diegunio. Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz, siema!